Przeto koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do Pacanowa. Tym razem poszedł tam jednak nie matołek, tylko minister i stracił stołek. Poza tym w dzisiejszym WTS-ie powiemy o spektakularnych wypowiedziach posła Suskiego i arcybiskupa Jędraszewskiego, o atakach na Tuska, o tym, czy chrust jest za darmo, a także wspomnimy o atakach zidiociałych propagandystów Putina na Polskę, która podobno chce przejąć Ukrainę. Niedziela 12 czerwca, Maciej Orłoś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Zaczynamy. Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone, a nawet ministerialne. Swojej czerwcowej wizyty na poczcie z pewnością do końca życia nie zapomni minister do spraw samorządu Michał Cieślak. W jednej z placówek Poczty Polskiej w Pacanowie spotkał się ze znaczną krytyką ze strony naczelniczki poczty. Postanowiła bowiem wspomnieć, wypomnieć ministrowi drożyznę, inflację, rozdawnictwo i inne grzechy ekipy rządzącej. Panu ministrowi ta rozmowa z elektoratem chyba nie przypadła za bardzo do gustu, gdyż pierwsze co zrobił, to zadzwonił na skargę do szefa urzędniczki. Ta została wezwana na dywanik z groźbą zwolnienia dyscyplinarnego, no bo jak to tak zwracać uwagę ministrowi, że w kraju źle, jeśli w TVP mówią inaczej. Po ujawnieniu całej sprawy sytuacja się jednak odwróciła. Powiedzieć, że jest mi przykro, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce. I to pan minister wylądował na szybkim i krwawym dywaniku prezesa Kaczyńskiego. Chcę tutaj również powiedzieć, że prezes wszystkich prezesów nie lubi, jak mu się elektorat obraża. nie chodziło mi o to, że czy moją intencją nie było to, że Szczególnie przed wyborami. nie było to, że ktoś narzeka na sytuację. Tak więc w efekcie ultimatum prezesa to nie urzędniczka, a minister poleciał ze stołka. Z tą pocztą to w ogóle, słuchajcie, prawica ma pod górkę, można powiedzieć. Naczelny pajac prawicy, Jarek Jakimowicz, był skazany w Niemczech za napad na pocztę. Jacek Sasin, jak wszyscy wiemy, rozpieprzył 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Minister Michał Dworczyk z pocztą to ma problemy do dzisiaj, bo mu przecieka. Niezłe deale pocztowe zawiera ten rząd. Nie ma co, naprawdę. Śmiało można powiedzieć, że poczta jest jak na razie dużo skuteczniejsza w walce z rządem niż sejmowa opozycja. A jeszcze tak na marginesie, szkoda, że pan prezes nie wzywa na dywanik i nie zwalnia również innych szkodników, jak choćby wspomniany już przeze mnie Jacek Sasin, czy też inny Jacek Kurski, bo powiedzmy sobie jasno, tacy jak oni szkodzą Polsce nawet bardziej niż biedny minister Michał Cieślak. Skoro już jesteśmy przy dobrych dealach, to mam taki naprawdę dobry, specjalnie dla Was. I jak może wiecie lub nie wiecie, bardzo dużo jeżdżę po Polsce. W ostatnim tygodniu byłem w Bydgoszczy, wczoraj w Gdańsku, a dziś jestem w Toruniu i nagrywam program w hotelowym pokoju, jak może się już domyśliliście. W podróży autem nie słucham polityków, tylko audiobooków, których zresztą jestem wielkim fanem. To jest bardzo wygodna opcja, zwłaszcza przy intensywnym trybie życia. No i tym chętniej współpracuję z aplikacją BookBeat, w której mogę znaleźć mnóstwo, naprawdę mnóstwo ciekawych audiobooków na drogę. Jadąc wczoraj do Torunia, słuchałem książki Z miłości to współczuję, opowieści z Omanu, autorstwa Agaty Romaniuk. To jest przejmująca, bardzo prawdziwa opowieść o współczesnym Omanie, o życiu kobiet, relacjach społecznych czy umowach przedślubnych. Świetny reportaż o miejscu, w którym kontraktowe małżeństwa są czymś oczywistym. Bardzo wciągająca i intrygująca opowieść. No a teraz czas na Was. Tym bardziej, że za dostęp do BookBeat zapłacicie jeszcze mniej niż poseł Borys Budka za swoje mieszkanie. Każdy nowy użytkownik przy skorzystaniu z kodu WTS otrzyma aż 30 dni darmowego dostępu do aplikacji BookBeat w pakiecie premium. Klikajcie w link zamieszczony w opisie filmu i korzystajcie. Stopy procentowe znowu w górę, kredyty w górę, inflacja w górę, koszty w górę. Rada Polityki Pieniężnej podniosła ponownie stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Tak więc główna referencyjna stopa procentowa wzrosła do 6%. To jest najwyższy poziom od czerwca 2008 roku. Niezwykle wiarygodny szef Banku Centralnego Adam Glapiński uspokajał jednak na konferencji, że jesteśmy bliżej końca niż początku podwyżek. Na pewno jesteśmy bliżej końca, 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 na pewno jesteśmy bliżej końca. Ja za to myślę, że prezes NBP to jest bliżej żenady niż powagi. Kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na 7 lipca. Zdaniem ekspertów należy spodziewać się kolejnych podwyżek do 7%. Tak więc trzeba szykować się na bardzo, ale to bardzo drogie wakacje i niestety nie będą to wakacje kredytowe, ale raczej na kredyt.
PiS i Zjednoczona Prawica mają kłopoty, bo rosnące koszty życia wkurzają już nawet ich własny elektorat. Dlatego też prezes Kaczyński wrócił do starej, sprawdzonej metody odwracania uwagi społeczeństwa, czyli straszy Niemcem. Naczelny rezydent Żoliborza stwierdził, że teraz jest idealna okazja, by wrócić do tematu reparacji i pogroził szabelką. Z punktu widzenia polityki międzynarodowej jest to oczywiście idealny czas na tego typu dyskusje, idealne, które sprzyjają wspólnej, zgodnej i stabilnej polityce wobec Rosji. Prezes jednak, jak wiemy z historii, nigdy specjalnie się polityką międzynarodową nie przejmował, bo zależy mu na władzy wewnątrz kraju. Zaczęła się więc stara śpiewka i wymyślono, że Niemcy teraz nie tyle przed Rosją będą się zbroić, a raczej po to, żeby znów napaść na Polskę. Przecież powszechnie wiadomo, że każdy Niemiec to nic innego od urodzenia nie robi, tylko knuje, jakby tu napaść na Polskę. Prezes wszystkich prezesów wypuścił też do mediów swojego sprawdzonego gladiatora, wirtuoza retoryki Marka Suskiego, który to wprost i bez owijania stwierdził, że Unia Europejska nic innego nie robi, tylko próbuje zniszczyć państwo polskie. Poza tym poseł Suski wyraził wątpliwość, czy my w ogóle w tej Unii jesteśmy, mówiąc, że chyba jesteśmy, ale wydaje mu się, że na niby. Oczywiście w tych staraniach obrzydzenia nam narodu niemieckiego prezesa wspiera dzielnie premier Morawiecki. W czwartek z mównicy sejmowej krytykował kogo? Ciekawe, czy zgadniecie? Na pewno nikt nie zgadł. Donalda Tuska za przyjmowanie niemieckich nagród. No, zbrodnia to niesłychana, przyjmować nagrody z Niemiec. Ja bym też na miejscu premiera zastanowił się nad tymi Polakami, którzy dostali Nagrodę Nobla, bo to jest z kolei szwedzka nagroda, a oni nam przecież potop zafundowali. Ha? A propos Niemiec, prezydent Duda udzielił wywiadu niemieckiemu Bildowi, w którym to wywiadzie porównał, słusznie oczywiście, Władimira Putina do Adolfa Hitlera. No i w Rosji się zagotowało i zaczęły się sugestie, że chcemy przejąć Ukrainę, że zabieramy jej suwerenność. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Polacy ogłosili rozbiór Ukrainy. Jego zdaniem słowa Andrzeja Dudy o nadziei, że między Polską a Ukrainą nie będzie granicy, są zapowiedzią rozbioru. Miedwiediew napisał nawet, że Duda oficjalnie zgłosił pretensje terytorialne wobec Ukrainy. Wypowiedział się także szef rosyjskiego MSZ, nasz ulubiony mistrz rosyjskiej manipulacji i propagandy Siergiej Ławrow. Polscy koledzy zaczynają aktywnie opanowywać terytorium Ukrainy, tak stwierdził. No i w ogóle moskiewska propaganda od pewnego czasu informuje, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce przekazać suwerenność Polsce. Tych idiotyzmów nawet nie zamierzam komentować, ale jeśli macie jakieś pomysły, piszcie śmiało w komentarzach. Niech nie zwiodą was rosyjskie zyski ze sprzedaży ropy i gazu. Rosjanom żyje się coraz ciężej, głównie ze względu na brak produktów i usług, które oparte były na zachodnich technologiach. Zachodnie sankcje objęły bowiem nie tylko sprzedaż czy zakup surowców, ale również, a może przede wszystkim, transfer technologii oraz eksport podzespołów. Jedną z ofiar tego stanu rzeczy jest nowa Łada, której produkcję wznawiają rosyjskie fabryki. Nowy model samochodu nie będzie posiadał ani poduszek powietrznych, ani ABS-u, ani żadnych zachodnich systemów i technologii, które stały się standardem światowej motoryzacji. Rosyjska motoryzacja wraca więc do swoich początków, a niedługo może same auta będą strugać tam z drewna. Niedobory widać także u flagowego rosyjskiego przewoźnika lotniczego Aeroflot. Media dotarły do wewnętrznej notatki służbowej, w której władze linii lotniczych instruują obsługę pokładową, aby dokonywała ścisłej reglamentacji i kontroli zużycia papieru toaletowego na pokładach samolotów. Tak. Obsługa ma wydzielać podróżnym papier toaletowy w ilości wystarczającej do wykonania podstawowych czynności higienicznych. Ja bym proponował wprowadzić jednak stary, dobry system papieru toaletowego na kartki. Tylko pytanie, skąd wziąć kartki? Z tym też pewnie w Rosji mają problem. A ja mam dla was dobrą wiadomość. Polubienia, suby, obserwowanie, komentowanie, a nawet patronowanie na Patronite. To wszystko nie podlega reglamentacji. Nie trzeba mieć na to żadnych kartek. A więc hulaj, dusza, piekła nie ma. Możecie korzystać bez ograniczeń. Za chwilę będzie o błyskotliwej wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego, a także o tym, czy można bezkarnie zbierać chrust w lesie. Ale najpierw autor i gospodarz znakomitego programu Witam na YouTubie, a u nas gościnnie w kąciku kulturalnym Antoś Orłoś, witam. Witam. No faktycznie następuje chrustianizacja Polski i najwyraźniej nic na to póki co nie poradzimy. Ale dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od tragedii gwiazdy zza oceanu. Otóż młody kanadyjski wokalista Justin Bieber wyjawił światu powody odwołania najbliższych koncertów.
cierpi na zespół tak zwany Ramseya Hunta, czyli efekt powikłań po półpaścu ucha. Wokalista na krótkim filmiku udowodnił fanom, że sprawa jest jednak dość poważna, bo no, ma sparaliżowane dokładnie pół twarzy. Przykre, że tak wspaniałą karierą solisty potrafi zachwiać byle zespół. A teraz w kąciku smutna informacja. Żałoba narodowa w Portugalii w wieku 87 lat odeszła Paula Rego. Uznawana za najsłynniejszą portugalską malarkę, artystka zmarła w Londynie, gdzie mieszkała od lat 50. XX wieku. Pani Rego w swojej mrocznej twórczości najczęściej przedstawiała życie kobiet. A teraz muzyka i właśnie kobieta. Julia Wieniawa w utworze Milczysz. Milczysz tak pięknie. Chcę więcej, więcej na tych parę sekund. Bądź tutaj na przekór. Milczysz tak pięknie. Chcę więcej, więcej na tych parę sekund. Dostrzeż we mnie każdy szczegół. Naczelne dziadki leśne polskiego kościoła katolickiego znów nadają. Tym razem powiemy o jednym z nich, ale za to jakim? Zdążyliśmy się już stęsknić za kolejnym odlotem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, bo przez pewien czas jakoś podejrzanie milczał. Ale nie, okazuje się, że działa i jest w świetnej formie. Arcybiskup stwierdził podczas jednego z kazań, że zachowanie Polaków i ogromna pomoc, jaką udzielili uchodźcom z Ukrainy, to wszystko zasługa Kościoła, a konkretniej ciężkiej, trudnej pracy duszpasterskiej. No, niesamowite jest to, jak bardzo polscy decydenci kościelni są zamknięci w swoim własnym, wyimaginowanym świecie, tak odległym od rzeczywistości. Jeśli mówimy o nawracaniu na dobrą drogę, to obawiam się, że jedyne, co pan arcybiskup mógł ostatnio nawrócić, to swojego Mercedesa na parkingu przed archidiecezją. Między innymi właśnie przez takie bzdurne wypowiedzi, ale i ogrom innych, znacznie poważniejszych grzechów Kościoła, Polacy mają już powoli tego dość. Świadczyć może o tym wynik sondażu Ibris dla Radia Z, w którym aż 70% ankietowanych stwierdziło, że przywileje podatkowe dla Kościoła powinny zostać zlikwidowane. Mało tego, 66% badanych chciałoby, aby państwo całkowicie przestało finansować Kościół. No, na miejscu polskich hierarchów zacząłbym się obawiać, bo zagrożona jest ich wielka tajemnica wiary, czyli złoto i dolary. Wygląda na to, że Polacy pierwszy raz od dłuższego czasu naprawdę uwierzyli w to, co mówi jakiś minister. Po słynnej już wypowiedzi wiceministra klimatu Edwarda Siarki, w której to zachęcił do zbierania chrustu na opał, żeby było taniej i cieplej, społeczeństwo tłumnie ruszyło do lasów w celu pozyskania drogocennego materiału. Nadleśnictwa nie mogą nadążyć z odpowiadaniem na zapytania dotyczące zbiórki chrustu. Gdzieniegdzie wprowadzono nawet limity i przypomniano społeczeństwu, że za taki chrust też trzeba płacić, bo chyba niektórzy o tym zapominają. Być może rząd programem Chrust Plus ma nadzieję sprostać kryzysowi energetycznemu. Rosjanie będą nas mogli więc pocałować, bo mamy chrust i nie zawahamy się go użyć. Na zakończenie powiem jeszcze, że już za niecały tydzień rozpocznie się Festiwal Piosenki w Opolu, będący jednocześnie festiwalem wstydu wielu polskich wykonawców, o czym na pewno powiemy w kolejnych WTS-ach. A tym razem to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!